W tym tygodniu wziąłem się wreszcie za dawno zaległy remont dachu tutaj w budynku nad warsztatem. To jest dosyć pracochłonne, bo wymaga nie tylko wymiany starej papy, ale też rozebrania części więźby dachowej. Zresztą spróbuję to pokazać w jednym z kolejnych nagrań, bo bądź co bądź ten dach też jest swego rodzaju zabytkiem, ma już co najmniej 50 lat. Więc może to też być dla kogoś ciekawe, ale nie chciałem w tym czasie całkowicie rezygnować z nagrań poświęconych starym urządzeniom, starym odkurzaczom i pomyślałem sobie, że przynajmniej rozpakuję paczki, które przyszły do mnie w ostatnim czasie i leżą tutaj już od paru tygodni u mnie w warsztacie. Zobaczymy, co się w nich znajduje i co będzie przedmiotem kolejnych nagrań w następnych tygodniach czy miesiącach. Tutaj mam 3 paczki i prawdę mówiąc sam już nie pamiętam, co jest w której, więc po prostu po kolei je rozpakuję. Zacznijmy może od tej największej, która stoi na samym dole. Ok, już widzę. To będzie radziecki odkurzacz Rakieta, chyba Rakieta 7. Najpierw zajrzyjmy do tej paczki. Jest tutaj jeszcze rura do tego odkurzacza. Jakiś plastikowy kawałeczek, nie wiem czy od niego, czy od czegoś innego. I to wszystko, więcej tutaj w tym pudełku nie ma. Jeszcze zaraz sprawdzę, czy w tej folii bąbelkowej coś się nie zaplątało. Obejrzyjmy najpierw ten radziecki odkurzacz Rakieta. Brakuje na nim niestety pokrywy rączki, na której był odbity właśnie napis, logotyp Rakieta. Wydaje mi się, że to jest Rakieta 7M albo nawet 7M2, czyli już taki dosyć nowy model tych urządzeń. W mojej kolekcji mam taki starszy model odkurzacza Rakieta. Pokazywałem go niedawno przy okazji prezentacji ręcznego napędu do maszyny do szycia tuła. Ten odkurzacz pochodzi z roku chyba 1960. Odkurzacze Rakieta produkowane były, o ile wiem, od 1956 roku w fabryce w Dniepropietrowsku, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z odkurzaczem produkowanym w zajmowanej wtedy, czy stanowiącej wtedy część Związku Radzieckiego Ukrainie. Dniepropietrowsk to dzisiejszy Dniepr, czyli Dnipro. Tam właśnie znajdowała się fabryka, w której w połowie lat 50. rozpoczęła się produkcja tych urządzeń. O tym odkurzaczu Rakieta, jednym z fajniejszych, jakie mam w kolekcji, także będę chciał opowiedzieć w jednym z następnych nagrań, ale na pewno nie dzisiaj, nie o niej będzie dzisiaj mowa. Natomiast to jest, jak wspomniałem, już znacznie nowszy model Rakiety. Tutaj na szczęście zachowała się tabliczka znamionowa. Wynika z niej, że ten odkurzacz powstał w roku 1981. Myślałem nawet, że jest troszeczkę starszy, jak zobaczyłem go na fotografii na ogłoszeniu. Jeżeli dobrze wiem, to rakiety, te odkurzacze Rakieta oznaczone numerem 7 i już z taką troszeczkę inną konstrukcją pojawiły się chyba po raz pierwszy w połowie czy w drugiej połowie lat 60. Na pewno były już produkowane przez całe lata 70. Wtedy pojawiały się ich kolejne modyfikacje. Na tych pierwszych, starszych rakietach z przełomu lat 60. i 70. z tego co wiem, napis znajdował się na takiej tabliczce przyklejonej tutaj na przedniej części rączki. Później pojawił się właśnie już tutaj na rączce. To jest ten element, którego u mnie niestety brakuje. Trzeba go będzie jakoś ładnie dorobić. A tutaj pojawił się wskaźnik zapełnienia worka. Ta Rakieta 7M podobno była jednym z takich najbardziej popularnych, masowo produkowanych odkurzaczy, a Rakieta 7M2 różniła się, zdaje się, mocą silnika, z tego co przeczytałem w internecie, i miała, tak jak tutaj jest napisane, 400
watowy silnik. Wcześniej miały chyba 350 czy 360 watowe silniki te rakiety 7 czy rakiety 7M. Także tutaj prawdopodobnie jeszcze trzeba będzie to sprawdzić, mówiąc o tym odkurzaczu, ale prawdopodobnie mamy do czynienia z modelem 7M2. Natomiast przyznaję, że nie jestem pewien, czy ten odkurzacz nadal powstawał na terenie Ukrainy, czy ówczesnej Ukraińskiej Republiki, ponieważ z tego, co przeczytałem, gdzieś w połowie lat 70. i 80. zaczęto je produkować także w miejscowości, czy w mieście Ufa. To jest jakieś, myślę, dobre 600 km od Moskwy, tam raczej bliżej Kazachstanu. Na razie nie jestem w stanie tak na szybko powiedzieć, gdzie ten odkurzacz powstał. Tutaj jest jakieś logo, ale będę musiał troszeczkę poczytać więcej w internecie, poszukać informacji, żeby ustalić, w jakiej fabryce ten odkurzacz był produkowany. Spójrzmy jeszcze na jego stan. O historii będziemy mówić w nagraniu poświęconym temu odkurzaczowi, czy tym odkurzaczom Rakieta. Tutaj jest spore wgniecenie pod przednim kółkiem, ale to nie jest jakimś szczególnym problemem. Natomiast bardziej problematyczny jest tutaj ten bardzo zardzewiały fragment. On jest praktycznie przerdzewiały na wylot. Nie chcę tego mocno naciskać, ale to się wszystko kruszy i już widzę, że będzie to pewnym wyzwaniem remontowym. Trzeba to będzie wszystko wyczyścić, no i prawdopodobnie jednak jakoś tutaj załatać. Tak trochę mnie korci, ponieważ rakiety jednak kojarzą się z przemysłem lotniczym. Myślę sobie, że może śmiesznie byłoby tutaj zrobić taką aluminiową łatkę i tak jak się robiło w samolotach, przynitować ją takimi gęsto robionymi nitami. Może by to nawet jakoś fajnie wyglądało. Trzeba się będzie zastanowić, czy ten odkurzacz później przemalować, czy nie. Oczywiście wolałbym zostawić go w tym oryginalnym malowaniu. Z zewnątrz to chyba wszystkie uszkodzenia, jakie widzę na tej rakiecie. Najważniejsza będzie dorobienie tego fragmentu rączki. Pewnie nie uda mi się tego zrobić z ładnym napisem, ale trudno, przynajmniej przykryć tę rączkę i załatać tę dziurę w korpusie i oczywiście wyczyścić ten odkurzacz. Nie mam pojęcia, czy ten odkurzacz jest sprawny. Nie chcę go uruchamiać bez wcześniejszego sprawdzenia przewodów i silnika. Widzę, że wtyczka jest oryginalna radziecka, kabel jest w dosyć dobrym stanie. Silnik powinien znajdować się w środku, bo odkurzacz jest dosyć ciężki. Także myślę, że będzie z tym odkurzaczem sporo zabawy, ale na razie odłóżmy go na bok. To jest temat na kolejne tygodnie. Postawię tę rakietę na półce obok starszego modelu. A my weźmy tymczasem kolejną paczkę, może taką po proszku do prania, która w dodatku bardzo ładnie pachnie. A nawet trochę jeszcze proszku się z niej sypie. Tutaj już nic więcej nie ma. Natomiast w paczce mamy jeden z moich ulubionych małych, ręcznych, polskich odkurzaczy. Odkurzacz Gamma 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Tutaj od razu będę mógł pokazać tabliczkę znamionową. To jest odkurzacz typu A6, czyli ten podstawowy model odkurzacza Gamma 2. I ten pochodzi z roku 1959, chyba z kwietnia 04, 1959 rok. Ten odkurzacz Gamma 2 jest kolejnym już urządzeniem tego typu w mojej kolekcji. Mam ich już kilka i pokazywałem te odkurzacze w poprzednich nagraniach. Zresztą chętnie zamieszczę link do kilku z tych nagrań na końcu tego filmu. Mam tutaj m.in. również Gammę 2, taką malowaną na czerwono z 1959 roku. To jest taka Gamma 2 z 1963 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ta niebieska czy turkusowa chyba pochodziła z 1964 roku i była w bardzo złym stanie, ale jakoś tam powiedzmy działa. I jest tutaj też bardzo fajna, taka trochę wyjątkowa Gamma 2, chyba z 1965 roku, produkowana już w innej fabryce, bo w zakładach w Kętrzynie. Z tej bardzo się cieszę, chociaż mam już jedną Gammę 2 z 1959 roku.
Spójrzmy na stan tego odkurzacza. Odkurzacz wygląda całkiem ładnie. No, trzeba go będzie oczywiście wyczyścić, ale nie widzę tutaj jakichś dużych śladów rdzy. Troszkę tutaj na rączce, troszkę na tym mocowaniu paska, ale nic, czego nie dałoby się doczyścić. Oczywiście nie wiem także, czy działa. Chyba w ogłoszeniu było pisane jako sprawny, ale zawsze wolę to sprawdzić. Przede wszystkim jest kompletny. Ma tutaj ten stojaczek. Ma pasek naramienny, co zresztą jest ciekawe, bo w tym moim drugim odkurzaczu Gamma 2 z 1959 roku stosowano jeszcze rączki bez tych pasków naramiennych, bez zaczepów do tych pasków. I wydaje mi się też, że to jest nawet fajne, że ma oryginalny, stary, fabrycznie tutaj zamontowany kabel z oryginalną wtyczką. Te kable jak najbardziej zdarzały się na przykład w takich kolorach zielonych. Wszystko to zobaczymy później po rozkręceniu tego odkurzacza. Zobaczymy też, czy działa w nim gniazdko zasilające suszarkę do włosów. To jest znacznie późniejsza suszarka, nie z końca lat 50., tylko z lat 60., pewnie z połowy. Ale ona tutaj także pasuje i zobaczymy, czy będzie działała. Także z tego odkurzacza również bardzo się cieszę. Na razie odstawię go na półkę i zajmiemy się nim w jednym z kolejnych nagrań. Zobaczymy, zwłaszcza to mnie bardzo ciekawi, jaki silnik w nim znajdziemy. Pamiętam, że w tym odkurzaczu Gamma 2, czerwonym odkurzaczu Gamma 2 z 1959 roku był fabrycznie zamontowany silnik produkowany wtedy i importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przypuszczam, że w tym odkurzaczu również znajdziemy podobny silnik czy agregat ssący. No i pora na ostatnią dzisiaj paczkę. Chyba już pamiętam, co powinno się w niej znajdować, ale zaraz Wam to pokażę. Troszeczkę odkurzacz podobny do tego, który oglądaliśmy przed chwilą. Również ładnie zapakowany. To jest jednak ważne, żeby te urządzenia były porządnie zabezpieczone. No i tutaj mamy do czynienia z wcześniejszym modelem tego odkurzacza, który pokazywałem przed chwilą, z odkurzaczem Gamma. Ten egzemplarz, produkowany zresztą również w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie, powstał w roku 1957, w październiku 1957 roku. W kolekcji mam jeden odkurzacz typu Gamma. Pokazywałem go kilka razy na jakichś poprzednich nagraniach, ale też nie poświęcałem mu jeszcze oddzielnego odcinka, nie rozkręcałem, nie wiem jaki silnik się w nim znajduje, nie wiem też jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu. Prawdopodobnie także będą to silniki produkowane w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Na pewno tym odkurzaczom Gamma poświęcę oddzielne nagranie. Spójrzmy na stan tego odkurzacza. Kabel jest prawdopodobnie oryginalny, fabryczny, natomiast nie ma tutaj oryginalnej wtyczki. Tutaj brakuje też, tak jak widzę, takiej, w każdym razie ona jest urwana, takiej gumowej odgiętki chroniącej kabel wchodzący tutaj do korpusu odkurzacza. Przed nagraniem poświęconym temu odkurzaczowi postaram się taką pasującą odgiętkę zdobyć. Postaram się oczywiście też zdobyć wtyczkę, albo oryginalną, albo na razie jakąś tam tymczasowo umożliwiającą wypróbowanie tego odkurzacza. Rozkręcę go oczywiście w kolejnym nagraniu, sprawdzę w jakim jest stanie, zobaczymy czy w ogóle da się ten silnik uruchomić, ale tak czy inaczej bardzo już teraz się z tego odkurzacza cieszę. Na półce robi się już co prawda trochę ciasno, ale myślę, że ten odkurzacz Gamma także jeszcze się tutaj zmieści. I to chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki, że mogliśmy razem obejrzeć, rozpakować te stare odkurzacze. Odkurzacz Rakieta 7M2 z 1981 roku, polski odkurzacz Gamma 2 z 1959 roku i polski odkurzacz Gamma z 1957
2007 roku. Dzisiaj może nie było jakiegoś bardzo ciekawego odcinka o rozkręcaniu kolejnego starego urządzenia, ale to na pewno nadrobimy, a i tak fajnie, że te odkurzacze pojawiły się w kolekcji. Ja się cieszę też, że pozbyłem się trochę kartonów, które poniewierały mi się tutaj po warsztacie. Jeszcze raz dziękuję, wracam teraz do prac dachowych nad moim zabytkowym dachem i mam nadzieję, że ten proces renowacji zabytkowego dachu też będę mógł Wam pokazać w jednym z kolejnych nagrań. Dzięki, cześć, do zobaczenia.